Każdej nocy coś obserwuje nas z nieba. Widzimy światła, słyszymy dźwięki. Ale to dopiero początek. ufopodcast.pl. Prawda jest bliżej niż myślisz. Witam wszystkich na kanale ufopodcast.pl. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o zdarzeniu, które miało miejsce w grudniu 1980 roku w Anglii w hrabstwie Suffolk. To historia, która do dziś pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych spraw związanych z obserwacjami niezidentyfikowanych obiektów w Europie. W pobliżu dwóch baz lotniczych NATO RAF Bentwaters oraz RAF Woodbridge żołnierze amerykańskich sił powietrznych zgłosili obserwację nieznanego obiektu w lesie Rendlesham Forest. Według wojskowych raportów obiekt poruszał się nisko nad ziemią, emitował intensywne kolorowe światła i według relacji świadków pozostawił po sobie ślady w terenie. Sprawa została udokumentowana w oficjalnych raportach wojskowych, nagraniach audio oraz zeznaniach kilku niezależnych świadków pełniących czynną służbę wojskową. Co jednak najciekawsze, pomimo przeprowadzonych analiz, brytyjskie Ministerstwo Obrony nigdy nie podało jednoznacznego wyjaśnienia tego incydentu. Zanim pójdziemy dalej, warto jasno powiedzieć jedno. Incydent w Rendlesham nie jest historią opartą na jednej relacji albo na anonimowych zeznaniach. To sprawa, w której pojawiają się oficjalne raporty wojskowe, nagrania audio oraz relacje ludzi pełniących czynną służbę. I właśnie to sprawia, że ten przypadek do dziś wyróżnia się na tle setek innych historii o obserwacjach UFO. Na początek chciałbym wyjaśnić jedno pojęcie, które będzie pojawiać się w trakcie tego odcinka. Skrót UFO pochodzi od angielskiego określenia Unidentified Flying Object, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. I wbrew powszechnemu skojarzeniu, pojęcie to nie oznacza automatycznie obiektu pozaziemskiego. Oznacza on jedynie, że zaobserwowane zjawisko nie zostało w danym momencie jednoznacznie zidentyfikowane przez obserwatora. Obiektem UFO może być zarówno nieznane zjawisko atmosferyczne, prototyp technologii wojskowej, nietypowo zachowujący się samolot, jak i coś, czego pochodzenia nie potrafimy określić na podstawie dostępnych danych. Kluczowe jest tutaj słowo niezidentyfikowany. Wiele obiektów, które początkowo określane są jako UFO, z czasem otrzymuje racjonalne wyjaśnienie. Część z nich jednak, pomimo analiz, pozostaje niewyjaśniona. Właśnie do tej kategorii zaliczany jest incydent w lesie Rendlesham. Nie dlatego, że dowodzi on obecności obcych cywilizacji, ale dlatego, że pomimo relacji świadków, dokumentacji wojskowej i prób wyjaśniania, nie udało się jednoznacznie ustalić, czym dokładnie było obserwowane zjawisko. Z takim założeniem warto podejść do dalszej części tej historii. Zanim przejdziemy do samego przebiegu wydarzeń, warto na chwilę zatrzymać się przy miejscu, w którym wszystko się rozegrało. Teraz na ekranie pokaże się wam mapa. Las Rendlesham znajduje się w hrabstwie Suffolk, około 13 km na wschód od miasta Ipswich. Teren lasu zajmuje obszar około 15 km². Składa się głównie z plantacji drzew iglastych, poprzecinanych pasami lasów liściastych, wrzosowiskami oraz terenami podmokłymi. Incydent miał miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch dawnych baz wojskowych. RAF Bentwaters, położonej na północ od lasu, oraz RAF Woodbridge, której teren rozciągał się od zachodu w głąb samego lasu. Warto w tym miejscu podkreślić jedną rzecz. W czasie opisywanych wydarzeń obie bazy były użytkowane przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. To właśnie w rejonie wschodniego krańca pasa startowego bazy RAF Woodbridge ochroniarze po raz pierwszy zauważyli tajemnicze światła, które sprawiały wrażenie, jakby opadały w głąb lasu. Trzeba też pamiętać, że las Rendlesham nie był przypadkowym miejscem. To obszar położony tuż obok strategicznych instalacji wojskowych funkcjonujących w realiach zimnej wojny. W takim miejscu każda nietypowa obserwacja była traktowana poważnie, a każde zgłoszenie trafiało do raportów. Przechodzimy teraz do pierwszej nocy zdarzeń. Około godziny 3 nad ranem 26 grudnia 1980 roku
Patrol ochrony w pobliżu wschodniej bramy bazy RAF Woodbridge zauważył światła na niebie. Światła te, według relacji, wyglądały tak, jakby opadały w kierunku pobliskiego lasu Rendlesham. Żołnierze zdecydowali się wejść do lasu, aby sprawdzić, co mogło być źródłem obserwowanego zjawiska. Chodząc pomiędzy drzewa, mieli zaobserwować świecący obiekt o metalicznym wyglądzie, emitujący kolorowe światła. Gdy próbowali się do niego zbliżyć, obiekt miał przemieszczać się pomiędzy drzewami. Według relacji świadków, zwierzęta na pobliskiej farmie wpadały w panikę i zachowywały się w sposób nienaturalny. Jeden z żołnierzy, sierżant Jim Peniston, twierdził później, że doszło do spotkania z obiektem nieznanego pochodzenia. Peniston opisywał, że dotykał obiektu, który miał być bardzo ciepły w dotyku, był metaliczny i trójkątny. Warto jednak zaznaczyć, że ta relacja nie została w czasie samego zdarzenia potwierdzona przez pozostałych świadków i nie była wówczas publicznie znana. Tutaj teraz pojawi się wam zdjęcie tego miejsca, w którym doszło do tego rzekomego lądowania. Po świcie, rankiem 26 grudnia, żołnierze powrócili na niewielką polanę w pobliżu wschodniego skraju lasu. Na miejscu znaleźli 3 niewielkie zagłębienia w ziemi, ułożone w kształt trójkąta. Zauważono również ślady przypaleń oraz połamane gałęzie na pobliskich drzewach. Tego samego dnia na miejscu pojawiła się policja hrabstwa Suffolk. Funkcjonariusze byli obecni zarówno bezpośrednio po pierwszej obserwacji, jak i podczas oględzin przeprowadzonych w świetle dziennym. Sporządzone raporty policyjne nie wskazywały jednak na to, aby odnaleziono coś jednoznacznie nietypowego, czyli po prostu według nich do niczego tam tak naprawdę nie doszło. Warto na chwilę zatrzymać się przy samych świadkach. Nie byli to cywile, którzy przypadkiem znaleźli się w lesie późną nocą. Byli to żołnierze pełniący służbę ochronną, przeszkoleni w obserwacji terenu i reagowaniu na zagrożenia. Trudno uwierzyć, że kilka osób, niezależnie od siebie, błędnie zinterpretowało to samo zjawisko w identyczny sposób. Kolejny element, który wyróżnia ten incydent, to próba jego technicznej analizy. Nie ograniczono się jedynie do relacji ustnych. Przeprowadzono pomiary, sprawdzono teren, udokumentowano ślady widoczne na miejscu zdarzenia. To pokazuje, że sprawa była traktowana jako coś więcej niż zwykłe złudzenie. 2 dni później, wczesnym rankiem 28 grudnia 1980 roku, kilku żołnierzy ponownie udało się na miejsce zdarzenia. Przeprowadzono pomiary promieniowania w obrębie trójkąta zagłębień w ziemi oraz na otaczającym go terenie. Do pomiarów użyto wojskowego miernika promieniowania AN/PDR-27, standardowo stosowanego przez Armię Stanów Zjednoczonych. W samych zagłębieniach odnotowano poziom 0,07 mRentgena na godzinę. W pozostałych miejscach w okolicy wartości wynosiły od 0,03 do 0,04 mRentgena na godzinę, czyli mieściły się w granicach naturalnego tła promieniowania. Podobny niewielki wzrost promieniowania zarejestrowano również w odległości ponad pół mili od domniemanego miejsca lądowania. Podczas tej samej inspekcji świadkowie ponownie zauważyli migające czerwone światło widoczne nad polem po wschodniej stronie lasu. W tym samym kierunku, dalej na wschód, znajduje się latarnia morska Orfordness. Według relacji podpułkownika Charlesa Holta na niebie dostrzeżono również 3 światła przypominające gwiazdy. 2 z nich miały znajdować się na północy, jedno na południu, około 10 stopni nad horyzontem. Najjaśniejsze ze świateł pozostawało w jednym miejscu przez 2 do 3 godzin i okresowo sprawiało wrażenie, jakby wysyłało w dół strumień światła. Astronomowie tłumaczyli później te obserwacje jako jasne gwiazdy widoczne w tym czasie na nocnym niebie. W tym miejscu warto na chwilę przybliżyć postać Charlesa Holta. Charles Irwin Holt, urodzony w 1939 roku, był oficerem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Służył m.in. w Wietnamie, Japonii oraz Korei, a następnie został przydzielony do bazy RAF Bentwaters na stanowisko zastępcy dowódcy. Po odejściu ze służby w 1991 roku po raz pierwszy publicznie wystąpił w filmie dokumentalnym, w którym potwierdził autentyczność incydentu w lesie Rendlesham.
W kolejnych latach Holt udzielał wywiadów oraz występował w kilku programach dokumentalnych poświęconych temu wydarzeniu. W czerwcu 2010 roku opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że jego zdaniem incydent miał pozaziemskie pochodzenie i został zatuszowany zarówno przez władze Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku brytyjska stacja BBC poinformowała, że Charles Holt posiadał dodatkowe dowody wspierające hipotezę o pozaziemskim charakterze incydentu. Było to pisemne oświadczenia operatorów radarów z bazy RAF Bentwaters. Według tych relacji 26 grudnia 1980 roku śledzili oni na radarach niezidentyfikowany obiekt w rejonie lasu Rendlesham. Operatorzy mieli wcześniej obawiać się ujawnienia tych informacji z powodu możliwych konsekwencji zawodowych i zdecydowali się na złożenie oświadczeń dopiero po przejściu na emeryturę. Jeśli relacje radarzystów z 2015 roku są prawdziwe, zmienia to sposób, w jaki patrzymy na całą sprawę. Oznaczałoby to, że obserwacje nie ograniczały się wyłącznie do ludzkiego wzroku. Mielibyśmy do czynienia z obiektem, który został wykryty przez systemy techniczne używane przez wojsko. A to znacząco utrudnia sprawdzenie całej historii dogłębnej interpretacji świateł na niebie. Wokół incydentu w Rendlesham pojawiło się wiele teorii próbujących wyjaśnić obserwowane zjawiska. Najpopularniejsza z nich zakłada, że światła widziane przez żołnierzy pochodziły z latarni morskiej Orfordness. Inne hipotezy mówią o światłach pochodzących z pobliskich zabudowań lub obiektów naziemnych znajdujących się w lesie. Pomimo tych wyjaśnień, wiele elementów tej sprawy do dziś budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem dyskusji. Warto tutaj powiedzieć o jeszcze jednym istotnym elemencie sprawy Rendlesham. W przeciwieństwie do wielu innych relacji dotyczących obserwacji UFO, w tym przypadku do dziś dostępnych jest kilka oryginalnych materiałów źródłowych. Jednym z najczęściej przywoływanych dokumentów jest tzw. HALT Memo. Jest to oficjalna notatka służbowa sporządzona przez podpułkownika Charlesa Holta. Dokument ten zawiera opis zdarzeń, daty, miejsca oraz streszczenie relacji świadków i został przekazany brytyjskiemu Ministerstwu Obrony. Kolejnym istotnym materiałem są nagrania audio wykonane podczas nocnych oględzin terenu. Na nagraniach tych słychać komentarze żołnierzy rejestrujących obserwowane zjawiska w czasie rzeczywistym, a nie po latach. Materiały te są publicznie dostępne i często przywoływane jako jeden z najmocniejszych elementów całej sprawy. Dostępne są również informacje dotyczące pomiarów promieniowania przeprowadzonych na miejscu zdarzenia, choć nie zachowały się pełne raporty z tych pomiarów, ich wyniki zostały zapisane w dokumentacji wojskowej i były później wielokrotnie cytowane. To właśnie obecność takich materiałów źródłowych sprawia, że incydent w Rendlesham do dziś uznawany jest za jeden z najlepiej udokumentowanych przypadków tego typu. Nie oznacza to jednak, że materiały te dostarczają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym było obserwowane zjawisko. Oznacza jedynie, że mamy do czynienia z realnymi dokumentami i nagraniami, a nie wyłącznie z opowieściami powstałymi wiele lat po zdarzeniu. W tym momencie warto zrobić krok w tył, bo niezależnie od tego, jakie wyjaśnienie uznamy za najbardziej prawdopodobne, jedno pozostaje bezsporne. Tej nocy w lesie Rendlesham wydarzyło się coś, czego do dziś nie potrafimy jednoznacznie wyjaśnić. Im dłużej analizuję ten przypadek, tym trudniej jest mi uwierzyć, że mamy tu do czynienia wyłącznie z błędną interpretacją zwykłych zjawisk. Wyjaśnienie z latarnią morską pojawia się najczęściej, jednak przynajmniej dla mnie nie rozwiązuje ono wszystkich wątpliwości. Żołnierze stacjonujący w bazach RAF Bentwaters i RAF Woodbridge byli doskonale zaznajomieni z położeniem tej latarni oraz z charakterem emitowanego przez nią światła. Oczywiście latarnie morskie emitują silne i dalekosiężne wiązki światła, które mogły wpływać na oświetlenie terenu. Jednak opisy poruszającego się obiektu, zmiany jego położenia, relacje o przemieszczaniu się pomiędzy drzewami oraz zachowanie zwierząt trudno w prosty sposób pogodzić z tą wersją wydarzeń. Szczególnie istotny wydaje się fakt, że świadkami nie byli przypadkowi cywile, lecz przeszkoleni żołnierze pełniący służbę w obiekcie o znaczeniu strategicznym.
Trudno uwierzyć, aby kilku wojskowych niezależnie od siebie zdecydowało się na zmyślenie takiej podobnej historii. Zwłaszcza, że takie relacje nie przynosiły im żadnych korzyści, a wręcz mogły narazić ich na ośmieszenie oraz konsekwencje zawodowe. Dodatkowego znaczenia według mnie nabierają również informacje ujawnione w 2015 roku mówiące o śledzeniu niezidentyfikowanych obiektów na radarach bazy RAF Bentwaters. Jeśli te relacje są prawdziwe, oznaczałoby to, że obserwacje nie ograniczały się jedynie do subiektywnych jakichś tam wrażeń wzrokowych, lecz miały także potwierdzenie w danych technicznych. Oczywiście wciąż brakuje nam pełnego obrazu wydarzeń, nie posiadamy jednoznacznych dowodów, które pozwoliłyby bez wątpliwości stwierdzić, czym dokładnie był obserwowany obiekt. Jednak w mojej ocenie incydent w lesie Rendlesham Forest pozostaje jednym z najmocniejszych przypadków, w których hipoteza o niezidentyfikowanym pochodzeniu zjawiska nie powinna być z góry odrzucana. Być może nie był to obiekt pozaziemski, ale równie dobrze mogło to być coś, czego w tamtym czasie nie potrafiono zidentyfikować ani wyjaśnić. I właśnie dlatego sprawa Rendlesham do dziś budzi tak duże zainteresowanie i pozostaje otwartym pytaniem w historii badań nad zjawiskiem UFO. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku UFO Podcastu. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę oraz komentarza. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.